Dla wielu to pierwszy i najważniejszy album tej hordy. Wszystko tu jest czarne. Muzyka czarna, teksty czarne, okładka czarna. Nawet sama nazwa zespołu jest czarna, ponieważ w języku Sindarin lub Szarych Elfów z Władcy Pierścieni oznacza straszliwą grozę. A albumem dzisiejszym jest Golgoroth Pentagram. Przypomnijmy, Golgoroth powstaje w Norwegii w Bergen w 1992 roku z inicjatywy Infernusa. Po wypuszczeniu dwóch dem w 1993 i 1994 ukazuje się ich debiut Pentagram również w 1994 roku, nagrany w składzie Infernus gitary, Had wokale, Samów bass oraz Goat Pervertor perkusja. Co ciekawe, zespół nigdy i nigdzie nie publikował swoich tekstów. Oczywiście co jakiś czas pojawiały się na stronach, ale kapela zawsze starała się je usuwać. Ale dzisiaj w dobie tak szeroko rozwiniętego internetu zawsze można do nich dotrzeć, a są one przepełnione pesymizmem, zniszczeniem, po prostu blackowe. Hordy nie trzeba przedstawiać metalowej braci. To kapela, która słynie z ekscesów oraz kontrowersji. Ich muzyka to klasyczny norweski black metal, surowy, szatański, plugawy, pełen mrocznych, nocnych wizji. To, co na pewno wyróżnia Pentagram spośród innych krążków, to wokale Hata. Jest on prawdziwym mistrzem opętanego, wysokiego wrzasku. Jego krzyki są ikoniczne i piekielnie agresywne. Są nawiedzoną siłą zła, która napędza ten album. Muzycznie również jest świetnie. Gitarowe tremola są różnorodne, mnóstwo tu fraszowych, choć nieskomplikowanych diabelskich riffów i błotnistej, dźwiękowej brei. Siłą napędową krążka jest również perkusja, która jest pełna blastów oraz podwójnej stopy, a ze słyszalnym basem tworzy piekielny wyziew znakomitych lat 90. Tu nie ma miejsca na oddech, gdzie byś nie spojrzał, jest tylko czerń, zaciskająca swój żałobny woal wokół twojego żywota. Zionie tu surowizną na kilometr, ale album jest bardzo dobrze wyprodukowany. Każdy instrument jest świetnie słyszalny, co tworzy pejzaż satanicznej, apokaliptycznej grozy. Mocny i dziki rytm utrzymano w średnich tempach z wyraźnie folkowymi naleciałościami w riffach. Często pojawiają się ciężkie zwolnienia, które powodują, że całość robi się klimatyczna oraz monumentalna. Słychać w tym trochę Motorhead, Batory oraz trucizny Darkthrone. Zaś atmosfera ciemnych riffów wprowadza nas w stan transu, coś na modłę wczesnego Sodom. Utwory są tak napisane, że każdy krąży wokół jednolitego rdzenia, co tworzy ich blackową spójność. Jednak każdy ma osobną melodykę powodującą nocną opowieść. Niezależnie od tego, czy lubisz muzykę Golgoroth czy nie, ten krążek swoją bezkompromisowością, a może przede wszystkim atmosferą, wszedł do kanonu norweskiego raw black metalu. Ten krążek bezlitośnie kąsa ciało, aby pozostawić cię bezbronnym wobec nocy, która właśnie zaległa nad światem. Czas posłuchać fragmentów tego czarnego dzieła. Album rozpoczyna się od razu z kopyta kawałkiem Begravel Sesnat, czyli Noc pogrzebowa. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym black metalem, z wieloma zmianami temp, tremolo pickingiem oraz wyraźnie zarysowaną podwójną stopą. Hat atakuje nasze uszy swoim nawiedzonym wokalem, którym opowiada o polowaniu na trolle, które symbolizują coś dzikiego oraz mrocznego. W tekście obecna jest również symbolika walki oraz zemsty. Rytuał rozpoczyna się średniotempowym wyziewem, który przechodzi wręcz w ciężkie riffowanie. Ten kawałek jest pełen transu oraz hipnotyzuje nas swoimi gitarami. Hat niczym nawiedzony demon wypluwa z siebie wersy o pokusach bólu oraz poszukiwaniu mocy i siły, by zwyciężyć nad życiem. Dromromdo zaczyna się bardzo rytmicznie, wręcz skocznie. Hat tradycyjnie wypluwa płuca, opisując swoje marzenia o śmierci. To tradycyjny w swojej formie utwór black metalowy z tremolami mroczno-melodyjnymi oraz perkusją łamiącą kości. Kończy się fajnym zwolnieniem. Album zamyka prześwietny Måneskligen Slave, czyli niewolnik księżycowego cienia. To złowieszcze riffy, połamany rytm oraz bezwzględny wokal Hata. Dużo tu folkowych partii, które wręcz są ponuro epickie. Tekst opisuje apokaliptyczną wizję zniszczenia, która dotknęła ziemię dzięki grzechom.
Zapraszam Was teraz do obejrzenia fragmentu koncertu Gorgorow, który odbył się w październiku 2024 roku w warszawskiej Proximie. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Okładka jest totalnie minimalistyczna, oddająca ducha muzyki. Na czarnym tle w białych ramach wydrukowano białe logo Gorgorow. Nawet bez tytułu. Jest surowo lodowato, black metalowo i tak ma być. Wkładka również wielkością nie grzeszy. Jest to w zasadzie wrzutka, gdzie podano tytuły utworów oraz info, gdzie i kiedy album nagrano, kto był twórcą, producentem, podziękowania oraz informacje, że prawdziwy norweski black metal powinien być odtwarzany na możliwie najwyższych poziomach głośności. Na czarnej płycie CD wydrukowano logo Gorgorow oraz tytuł albumu. Na stronie zamykającej pudełko umieszczono foty Hata i Infernusa, a pod spodem informacje, że sesyjnymi muzykami byli Goat i Samow, pod spodem logo Soul Seller Records. Pentagram to jeden z najbardziej dzikich i nawiedzonych albumów norweskiej sceny. To 30 minut odkopanych z najgłębszych otchłani piekielnych, które gdy tylko włączysz, zamienią twoje serce w czarny głaz, a ty staniesz się niewrażliwy i pozbawiony empatii do końca życia. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!